Przed przystąpieniem do prac trzeba posadzkę posprzątać, oczyścić ze śmieci. W naszym przypadku, jak widać, były to głównie resztki słomy. Podłoga została dokładnie zamieciona, a kot sprawdził, czy nie ma zagnieżdżonych myszy. Dlaczego ogrzewanie podłogowe? Po pierwsze, w budynku użytkowanym sezonowo jest najłatwiejsze do zarządzania i sterowania. Nie ma obawy, że zamarzną rurki z wodą, a do tego jest najbardziej komfortowe. Zobrazuje to wykres porównania pionowego rozkładu temperatury. To jest profil idealny, najbardziej komfortowy, a tak wygląda przy ogrzewaniu grzejnikami konwekcyjnymi. A oto ogrzewanie podłogowe i ten profil jest najbardziej zbliżony do idealnego. Następnie wokół ścian została wykonana obwodowa opaska z płyt OSB oraz rozłożyliśmy folię paroizolacyjną. Folia została rozłożona w 2 warstwach. Na folii użyliśmy płyty styropianu grafitowego o bardzo dobrych parametrach termicznych. Współczynnik przewodzenia ciepła wynosi tylko 0,31 W na metr Kelvin. Łączna grubość izolacji wyniosła 18 cm. Współczynnik przenikania ciepła podłogi wyniósł około 0,15 W na metr kwadratowy Kelvin, a maksymalny współczynnik wymagany przepisami wynosi 0,30. Jak widać, nasza podłoga będzie znacznie lepsza. Kolejny etap to rozłożenie folii do ogrzewania podłogowego z warstwą aluminium. Na folii umieściliśmy siatkę stalową, która z jednej strony wzmocni wytrzymałość szlichty, ale także ułatwi mocowanie przewodów grzejnych. Teraz podłoga czeka na ułożenie przewodów. Co jest w pudełku? Użyliśmy całego systemu, to znaczy przewodów, czujników oraz termostatów od jednego producenta. Jest to polska firma, która działa od wielu lat w tej branży. Przewody zostały dobrane do każdego pomieszczenia indywidualnie. W zależności od powierzchni i mocy grzewczej mają różną długość oraz będą układane z różnym rozstawem. Są to przewody zasilane jednostronnie. Każdy przewód posiada na końcu specjalny terminator i takich kabli nie można ucinać ani skracać na miejscu. W czarnym peszlu, który widzicie, zostanie umieszczony czujnik temperatury. W każdym pomieszczeniu będą 2 czujniki w termostacie i w podłodze. Dzięki temu będzie można optymalnie sterować ogrzewaniem, uniemożliwiając na przykład nadmierne nagrzanie podłogi. Optymalna temperatura podłogi powinna wynosić do 26 stopni Celsjusza. Wczoraj zostały położone przewody grzejne, a dzisiaj zostanie wykonana szlichta ułożona na przygotowanym wcześniej styropianie o dosyć dużej grubości, 20 cm, w dobrych parametrach. Czekamy na przyjazd ekipy. Ja jeszcze poprawię parę drobiazgów i działamy.
I oto efekt końcowy. Tak wygląda szlichta po zatarciu. Cześć!